Hejka, z tej strony Short, witam Was w 47. shoppingu na tym kanale. Czy to kiedyś się skończy? Odpowiedź brzmi nie wiem, choć się domyślam. Dzisiaj pokażę Wam rzeczy, które zakupiłam w miesiącach maj, czerwiec, a raczej nie będzie tam nic z kwietnia, I guess. To był czas, w którym randomowo zniknęłam i ludzie myśleli, że w sumie zdechłam, a potem jak wróciłam, to się troszeczkę zawiedli. How sad. Anyway, maj zaczęłam od kupna brązowego Coli Invalidy. Owszem, mam Karnewala, mam Bridget, mam jednego fejka. Na ten moment to w sumie mam 2 fejki i 3 oryginalne. Jak to było? Znalazłam tego Coli za 30 zł. Dużo osób go polubiło, ale nikt go nie chciał przez brak ucha. I stwierdziłam, że w sumie kupię go, bo czemu nie? Mam fejka i mogę spróbować jakoś to naprawić. Co prawda nie jestem jakimś mistrzem w naprawianiu figurek, ale stwierdziłam, że zrobimy małą operację, także ucięłam ucho fejkowemu Coliemu i dokleiłam je do oryginalnego, tym samym poniekąd ratując tą figurkę. Wiadomo, nie jest to idealne, nie jestem mistrzem takich rzeczy, pierwszy raz coś takiego robiłam. Następna figurka to również Coli, ale Coli z nowej generacji Jumbo Pet i kupiłam go tam dosłownie za parę złotych, nie dałam dużo, może z 10 i kupiłam go tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić taki mini custom. Chciałam mieć Karnewala jako Jumbo Pet. No tutaj poszłam w trochę innym stylu, zamiast robić typowego Karnewala, zrobiłam Karnewala slutty dziwkarza, bo czemu nie? He's fucking gay and he's slay. I ci, którzy pamiętają, mam Jumbo Olgierda, tylko stwierdziłam, że Olgierd jest samotny, potrzebuje swojego Jumbo chłopaka i tak oto narodziło się to. Jakby to jest bardzo śmieszne, jak zmieniła się seria Jumbo Pets, bo there's literally no brain in that head. I to w sumie by się nawet zgadzało. Wiadomo, custom nie jest jakiś wybitny, ja nie umiem robić customów, ale jestem zadowolona i stoi sobie na moim gejowym ołtarzyku. Kolejna rzecz, jaką zakupiłam, to były zestawy dwupaków z G7, te z popami, które pojawiły się właśnie w maju. Jeden secik jest z panielką trikolorką oraz kotkiem z tak naprawdę nowego kształtu, który tam, wiecie, wymyślił Basic Fan, ale w sumie to jebać Basic Fansu, ja. Także tak oto wyglądają te dwie figureczki. Tego kotka to nawet nie odpakowałam, dopiero teraz to robię, żeby Wam go pokazać na nagraniu od miesięcy. On jest w pudełku, wyjęłam tylko z paniela, bo chciałam zobaczyć, co i jak się ma. Jej wzrok jest denny, wygląda jakby za dużo widziała, ale ogólnie design nie jest najgorszy. She's even cute. Nazwałam ją Tonia, bo to jest skrót od lobotomia, bo życie ją pokarało, ona za dużo widziała. Także no. I akcesoria, jakie tutaj mamy, to jest taki oto szarpak, miseczka oraz myszka. I szczerze, jak pewnie będę dogrywać wideo do tego audio, to po raz pierwszy wyciągam te akcesoria w ogóle z pudełka. Drugi zestaw zawierał krówkę i Coliego z podniesioną łapką. I mój Coli akurat ma już zmytą tą plamę na głowie, ale mam tutaj jakby drugi set zamknięty fabrycznie, więc mogę Wam pokazać, jak to tutaj wyglądało, chociaż wszyscy wiedzą. I tutaj akcesoriami jest kawałek ciasta, kapelusz oraz lodzik. Chyba, że... Nie no, to jest lodzik. Bo wiecie, środa, te sprawy. I pamiętam, że kupiłam 4 zestawy, bo wykupiłam wszystkie, jakie były, żeby dzieci z mojego kurwidołka nie mogły mieć popów. Bo mogę. To była zemsta za to, że nie zostawili mi żadnych fajnych blind boxów, które pojawiły się przed tymi setami. But yeah. Następny zakup dokonałam o dziwo na OLX. Muszę przyznać, że z OLX-a już praktycznie nie korzystam. Myślę, że tak jak wszyscy, myślę, że większość osób przyniosło się na Vinted, bo jest to po prostu bardziej korzystniejsze, bezpieczniejsze i przez to, że dużo osób tam wystawia właśnie różne rzeczy, to można trafić w fajne okazje, fajne figurki. Aczkolwiek jakoś tak wyszło, że zajrzałam do tego OLX-a i znalazłam osobę, która wystawiała zestaw tabikatów. Przy zakupie spytałam, czy sprzedawczyni ma jeszcze jakieś inne tabiki, ale w sumie nic mi na to nie odpowiedziała i na następny dzień zobaczyłam, że wystawia kolejny zestaw i kolejny, więc finalnie teraz już nie pamiętam, czy kupiłam te figurki na 2 razy, czy na 3, płacąc więcej za wysyłkę. Ale no, jakby wiecie, byłam już jak, okay, it's fine, bo były w tam całkiem okej cenach,
Jest w takim nie najlepszym na stanie ten oto fioletowy. Bardzo lubię jego oczka, jego kolorystyka jest spoko, ale no niestety ja mam ją w no, nie za fajnym stanie. Nie, że jest pogryziona, to ma mocne przebarwienia. Być może w przyszłości kiedyś ją zastąpię lepszą wersją. No nie wiem, kto wie, może kiedyś ukończę tą kolekcję tabików. I mamy tutaj kolejnego różowego tabi, no niestety też stan nie jest najlepszy, głowa ma inny kolorik niż ciałko, a szkoda, bo jest dosyć ciekawą figurką, są w nich takie oto falki, ma chujowe odblaski. I trzecia kotka z tej paczki to jest taka oto hybryda tabiego i shorta, ma tutaj zniszczone uszko i trochę oczy, ale tak to nie jest jakoś najgorzej. Szczerze nie jest to jakoś moja ulubiona figurka. Kolejny zestaw z tabikami. Zaczynamy tym, który ma prasowane oczka i naprawdę nie jestem fanką prasowanych oczu. Uważam, że jest to jedna z pomyłek Hasbro, aczkolwiek muszę przyznać, że widziałam gorsze wersje tej oto kotki, więc moja jeszcze tak, że tak powiem, ujdzie, akceptuję, chociaż nie jest jedną z moich ulubienic. Kolejny kotek to jest taki oto szary, on już jest bardziej zdrapany i jest też taki oto żółty. No, uwielbiam tabiki, więc tutaj mogę po prostu rzec jak to, że cieszę się, że mogłam od jednej osoby kupić tak dużo i przy okazji uzupełnić sobie listę. Jest też i kolejna hybryda shorta z tabi. Muszę przyznać, że she's really cute. Szkoda tylko, że ma tak paskudny ślad po markerze. No ale grunt, że z przodu wygląda całkiem spoko. Chociaż ona chyba też za dużo widziała. Albo za dużo brała czegoś, nie wiem, pewnie brokatu. To jest właśnie ta, która ma jakby dwa warianty. Ja ten z kropelkami w oczach posiadam, chociaż obecnie chyba jest przymalowana tak częściowo, chwilowo. I ta ma właśnie tutaj kropeczki w oczach. No i najlepsza figurka, jaką udało mi się trafić, to jest ta oto szara kicia. To jest definitywnie mój ulubiony tabikat. Jest tak prosta, ten design jest prosty, ale bardzo mi kupuje. Szary z ciemnoszarym i jeszcze zielonymi oczkami. I trochę jakby miała takiego zezika, ale nie wiem, jeszcze jasno-różowy nosek. So adorable, so cute i no naprawdę mega się cieszę, że udało mi się ją zdobyć, bo jej ceny też w różnych wielkościach oscylowały. Kolejna rzecz, czyli kolejny jakiś tam secik z G7, czyli te tak zwane wielkanocne sety jaja jak berety. I z tych setów miałam koguta też, ale koguta sprzedałam finalnie. Zostawiłam sobie tego zjaranego królika, bo stwierdziłam, że she's such a county slut. She's baked as fuck i w sumie głównie kupiłam ten zestaw dla pudełka, ponieważ jak wiecie, mam dodatkowo jakby nadplanowe brązowe coli i tak jak zrobiłam zestaw olgewalowy Bed & Sunset, tak chciałabym zrobić Carnival Butt Plug set, jakby you know, i to opakowanie jest w kształcie buttpluga, więc chyba samo sobie mówi, póki co przez tyle miesięcy dalej tego nie zrobiłam, ale kto wie, może znajdę chwilę, żeby zrobić jakiś design tego pudełka, wydrukować i jakoś to fajnie ułożyć. Kolejna rzecz, jaką zakupiłam na Vinted, są breloki od Pink Puff LPS. Szczerze mówiąc, ja już jakieś 2 lata temu widziałam, że Pink Puff wstawiała właśnie breloczki na Vinted, ale to były wyłącznie breloki z coli. I właśnie karnewale, że tak powiem, widziałam już wcześniej, ale no nie byłam na tyle przekonana, żeby zakupić ten breloczek. Natomiast w tym roku już nie mogłam odpuścić, ponieważ dropnął drop z brelokami, z shorthairami i między innymi znalazłam tam Olgierda, więc to już jest bonus point. No i jak jeszcze znalazłam Megan, to tak się skończyło, że kupiłam te 3 i Megan sobie w sumie noszę przy moim identyfikatorze, a chłopaków noszę w mojej torbie, bo specjalnie kupiłam sobie taki najtańszy możliwy tabak na temu i sobie tą torbę udekorowałam. And I love them, they are so cute. No i wiadomo, dostałam tam gratisowo naklejeczki. Kolejna rzecz, jaka wpada w moje ręce, to jest figurka, jest to Fake Pop od Loverki, czyli ten oto coli, o mój Boże, przy takim słodkim opakowaniu, takim papierowym, w środku było napisane, że dziękuję za zakup, dostałam jakieś tam naklejki i przyszedł on do mnie z Litwy, kupiłam go za 23 zł, dosłownie jak go zobaczyłam na Vinted, od razu go kupiłam, bo tych fejków od Loverki nie da się już tak po prostu, że tak powiem, dostać, nie da się ich
zbytnio kupić. Zależy. Nawet jak ktoś sprzedawał te fejki, to potrafił je wyceniać na naprawdę sporą kwotę, więc jakby 2 dychy to brzmiało bardzo przekonująco i naprawdę w rzeczywistości on wygląda jeszcze lepiej. No taki z niego słodziak, nazwałam go Leo. Po prostu uwielbiam tego Coli. I szczerze, fejkowe Coli bardziej mnie jara niż figurki z G7, niż nawet jakieś niektóre popy z G2. I don't know. Jest on na swój sposób unikatowy, ma fajny design i uwielbiam to, jak on głupiutko wygląda na słodziak. Kolejne figurki, jakie zakupiłam głównie dlatego, że chciałam akcesoria, a raczej akcesorie, czyli tą zajebistą rurę do tańczenia, ponieważ nie widziało mi się, żebym wydawała 100 na zestaw. Cena trochę zrozumiała, na po tyle zazwyczaj chodzą te duże zestawy, aczkolwiek nie byłam zbytnio zainteresowana figurkami z tego setu, ani nawet tą reprodukcją doga, nie. Ja byłam zainteresowana tą rurą i znalazłam ten set, jak mniemam, za jakieś tam, nie wiem, 20 parę złotych i w tym secie miałam 3 figurki. Pierwszą był ten ptaszek z tego oryginalnego zestawu. No, ten paw jest większy niż te z G2. Za wiele nie mam tutaj o nim do powiedzenia, no jakby okej, pisior i tyle. Potem ta jaszczurka, tą jaszczurkę już w sumie mam, więc to taki dubel. I trzecia rzecz, trzecia figurka, to jest ten oto dalmatyńczyk, który też dużo w życiu widział i to też jest jakiś pies po lobotomii. Kolejna figurka, którą zakupiłam, to był ten oto pudelek. Ona mi się zawsze podobała. Ma takie naprawdę soft, pastelowe kolorki. Mega jest to, że ma fioletowe oczy i jest to jeszcze przeciągnięte na rzęsy. Naprawdę fajnie, fajnie. Szczególnie, że kupiłam ją za 10 zł. Jak nie mam za 10 zł, więc naprawdę, naprawdę fajna okazja i nazwałam ją Merinda. Kolejne rzeczy to jest paczka z Temu, którą zamówiłam. Na pewno wiele razy widzieliście gdzieś jakieś reklamy, czasami przeglądając Temu te różne miniaturowe akcesoria, więc teraz mogę Wam pokazać, jak to wygląda i jak skalą się mają do figurek. Także tutaj będziemy mieli zestaw łazienkowy, który zawiera pralkę i muszę przyznać, że jest naprawdę mega, szczególnie, że się otwiera i możecie realnie jakieś tam kawałki materiałów dać czy szybowe ubranka. Naprawdę fajna rzecz, szczególnie przy nagrywaniu filmów, bo sama użyłam tej praleczki w Stray Moonlight. Do tego mamy deskę do prasowania, która jest składana i do niej takie mini żelazko. Mamy też odkurzacz, który również się tutaj jakby rusza, może to być pod kątem. Mamy też taką mini półeczkę, na której możemy ustawić sobie żele. No i jest jeszcze taki wózeczek na pranie, chociaż szczerze mówiąc możecie użyć tego koszyczka osobno, jako nie wiem, koszyk na zakupy, czy jakby whatever, jakby bądźcie kreatywni. I w sumie to ten dół z kółkami planuję użyć osobno. Chciałabym z tego zrobić wózek inwalidzki. Kolejna rzecz, która była w tej paczce z Temu, to takie oto miniaturowe narzędzia. Są to w zasadzie coś a la Charmsy, tak jak widzicie po tych kółeczkach, ale szczerze, I don't give a damn. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła w końcu nagrać jakiś horrorek i je wykorzystać, bo jest tutaj tyle różnych fajnych tasaków, młotków, jakichś sztyletów, pił i naprawdę tam jest parę rzeczy, które są trochę useless, ale większość jest jak najbardziej accurate i też są rozmiarem do figurek dobre, więc polecam i nie mogę się wręcz doczekać. Idealny zestaw do morderstw. Kolejna rzecz z miniaturowych akcesorii to te oto sety. Na pewno też Wam kiedyś mignęły i udało mi się akurat znaleźć taki, który zawiera te wszystkie elementy i jest w miarę tani. Chyba za ten zestaw wyszło mi 8 zł. I mamy tutaj maszynkę do gotowania ryżu, która nie dość, że się otwiera, to jeszcze tą miseczkę ze środka można wyjąć, albo wręcz przeciwnie, zostawić ją w środku i jeszcze wsadzić taki plastikowy ryż. That's cute! I to, jakie detale mają te akcesoria, to jest naprawdę dla mnie wow! Jak na coś za 8 zł, I'm purely amazed. Mamy też zaparzacz do kawy, który również tutaj się otwiera
i ponadto do tego dzbanuszka możecie coś wlać, zdjąć tą pokrywkę, także so cool. Mamy też blender, oczywiście tutaj tak samo, możecie sobie to zdjąć, możecie to odpiąć, naprawdę mega. I mamy tutaj maszynkę do gotowania jajek, te jajeczka też można na spokojnie wyjąć i użyć ich w innych częściach scenografii. Najlepsza rzecz z tego setu jest ta oto różowa mikrofalówka, która się otwiera i w środku macie taką jakby kratkę, jakby Ogólnie cały zestaw jest naprawdę mega i naprawdę warty tych 8 zł. Totalnie polecam, rozmiarowo idealny do LPS i no naprawdę mega się po prostu cieszę, uwielbiam takie pierdoły. Ostatnia rzecz z tej paczki to były miniaturowe kosze na śmieci, bo stwierdziłam, że w sumie czemu nie? Zawsze gdzieś tam do postawienia w tle scenografii jakiejś miejskiej mogą sobie być. W sumie fajny dodatek, o którym gdzieś tam się zapomina. I jeden kosz jest właśnie taki mniejszy, no i drugi jest większy. I oba są na kółeczkach, które działają. No i w dodatku się otwierają, co nie? Więc mega. Także to była ta paczka z Temu. Następną rzeczą, którą zakupiłam, to są koraliki. I w sumie zakupiłam je głównie do udekorowania tej mojej torby, aczkolwiek wiadomo, te mniejsze mogę użyć na robienie obróżek, ale póki co jakoś tak nie miałam czasu ani ochoty, żeby do czegoś takiego przysiąść, ale można z nich robić gejowe obruszki. Kolejna figurka, jaka wpadła w moje ręce, to jest Tabikat, którego dorwałam na Vinted. Kosztował mnie 30 zł i jest to Fuzzy Tabikat. Jego futerko było w złym stanie i to nawet lepiej. Zależało mi na tym, że jeżeli już chcę kupić tego Fuzzy Tabikata, to żeby miał po prostu popsute to futerko, żebym mogła je bez bólu serca zdrapać, ponieważ figurki Fuzzy mnie obrzydzają. Jakby, żeby to były jeszcze nowe figurki, to w porządku, ale w momencie, kiedy wiem, że te figurki mają 20 lat, nie wiadomo kto ich dotykał, czym ich dotykał, gdzie one były i no, skoro były to zabawki dla dzieci, to nic dziwnego, jeżeli to super fajne minusie futerko było obsmarkane, obślinione, jeszcze Bóg wie co. Także odpakowywałam go trochę tak jakby przez folię. Przyszedł w ogóle do mnie w gigantycznym pudełku, nie wiem czemu. Dosłownie miałam takie gigapudełka, w środku jedna figurka. Ale finalnie jako tako zdrapałam to futerko. Co prawda Fuzzy mają to do siebie, że jak się je zdrapie, to potem figurka się lepi i zbiera jakby na nowo kurz. I tak też u mnie jest, więc co jakiś czas muszę ją po prostu umyć porządnie z mydłem. Jeżeli ktoś ma jakiś tip na to, żeby ta figurka się nie kleiła, napiszcie mi śmiało w komentarzach, bo próbowałam już wielu rzeczy, jak właśnie porządna kąpiel z mydłem, czy aceton i nie podziałało. I ostatnie rzeczy, które zamierzam pokazać w tym shoppingu, to są tabikaty, ponieważ kupiłam zestaw 3 tabikatów, niestety 2 z nich to powtórki, a za sam zestaw dałam jakoś ze 120 zł, to jest naprawdę dużo, jak za tylko 3 figurki, ale pokusiłam się na to ze względu, że w secie znajdowała się tabi Nintendo, która jest jedną z tabików, która po prostu chodzi za wyższą cenę, plus jest po prostu rzadka i no nie znalazłabym raczej lepszej okazji. Dwie pozostałe to jest taki oto tygrysek i gepard. Te figurki już w sumie posiadam, więc są to moje powtórki, aczkolwiek te są w idealnym stanie. I dodatkiem tutaj była taka oto kokardka. W ogóle przyszły do mnie w pudełku pod Daffy. Muszę przyznać, w tym roku ludzie trochę znowu zaczęli eksperymentować z opakowaniami i czasem potrafiłam dostać figurkę w pudełku od Daffy, czasem w pudełku po chusteczkach, po okularach, po czekoladkach, po ciastkach i wiele innych, więc jak najbardziej top tier, uwielbiam takie paczki. To byłoby na tyle w tym shoppingu i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, pa!